Moja praca dyplomowa to komiks zatytułowany Wyżej niż kondory. Pamiętnik Wiktora Ostrowskiego. Został wykonany w pracowni projektowania gier i komiksów pod nadzorem doktora habilitowanego Daniela Mizielińskiego. Scenariusz oparłam na reportażu Wiktora Ostrowskiego. Opowiada on historię pierwszej polskiej wyprawy w Andy w latach 1933-1934. Sam Ostrowski był uczestnikiem tej wyprawy jako kartograf i fotograf. Kierownikiem został Konstanty J. Konarkiewicz, Adam Karpiński specem od meteorologii, Stefan Daszyński geologiem, Jan Dorawski lekarzem, a Stefan Osiecki uczestniczył w niej jako filmowiec. Poza tym wszyscy byli utalentowanymi taternikami i alpinistami i członkami Polskiego Towarzystwa Taternickiego. Wyruszyli na wyprawę sportowo-badawczą. Zainspirowani artykułem z National Geographic obrali na cel zdobycie znajdującego się w Argentynie wierzchołka Mercedario, uważanego wtedy za drugi co do wysokości szczyt obu Ameryk. Dodatkowym celem była eksploracja tamtej części Andów, gdyż ten rejon był wtedy mało znany i zupełnie niezbadany. Główne cele zostały osiągnięte. 18 stycznia 1934 roku 4 z 6 wspinaczy dotarło na szczyt i mimo burzy śnieżnej bezpiecznie wróciło do bazy. Pozostałą 2 zatrzymała choroba wysokogórska. Podczas wyprawy zdobyto szereg innych szczytów w grupie Ramada. Sporządzono szkice topograficzne tego masywu, przeprowadzono badania geologiczne, meteorologiczne i zalodzenia oraz zebrano materiał fotograficzny. Wtem pojawił się pomysł, aby zdobyć najwyższy szczyt Andów, Aconcagua. Pomysł był ambitny, ponieważ taternicy nie tylko chcieli wspiąć się na już zdobyty szczyt, ale postanowili wytyczyć nową drogę od strony wschodniej, wtedy uznawaną za niemożliwą do przejścia. Będąc stosunkowo niedaleko góry, żal było nie skorzystać z okazji. 8 marca 1934 roku, po 4-dniowej technicznej wspinaczce, stanęli na szczycie, w idealnym momencie, aby zobaczyć ostatnie promienie słońca zachodzącego za horyzontem. Na ich cześć wytyczoną drogę nazwano Drogą Polaków, a lodowiec, przez który prowadzi, Lodowcem Polaków. Podejmując ten temat, chciałam przybliżyć czytelnikowi tę mniej znaną historię. Wielu ludzi zna losy złotej ery polskiego himalaizmu, kiedy to Polacy zdobywali najwyższe góry świata. Jednak mało kto jest zaznajomiony z przedwojennym andynizmem. Chciałam przywołać te mniej znane czasy i ten rejon, w którym Polacy mają wielkie osiągnięcia. Powstało wiele książek górskich. Niestety duża część z nich przedstawia tragiczne historie, które zdarzyły się na wyprawach. Ja chciałam znaleźć historię z sukcesem, bez śmierci, bo z tym często kojarzą się wysokie góry, gdzie o śmierci nie trudno. Ja chcę zaszczepić w dzieciach bakcyla przygody i miłości do gór, że przy odpowiednim przygotowaniu można robić rzeczy niesłychane, które wydają się niemożliwe i przekraczać granice ludzkich możliwości. Temat górski jest mi szczególnie bliski. Od kilku lat sama interesuję się górami. Uprawiam wspinaczkę, zdobywam wiedzę i umiejętności, które pozwolą mi na przełamywanie własnych barier i ograniczeń, do tego cieszeniem się pięknem gór, a kiedyś, być może, powtórzeniem wyczynów opisywanych przeze mnie bohaterów. W 4 rozdziałach mojego komiksu opowiedziałam o drodze, jaką uczestnicy wyprawy pokonali, aby stanąć na szczycie najwyższej góry Ameryki Południowej. 1 rozdział opowiada o ich pomyśle, 2 o podróży w Andy, w 3 osiągają swój główny cel wyprawy, a w ostatnim pokazane jest ich największe osiągnięcie. Wizualnie wspomagałam się zdjęciami załączonymi do książki oraz filmem nakręconym na wyprawie przez Stefana Osieckiego, zatytułowanym Roof of America, a udostępnionym mi dzięki uprzejmości klubu wysokogórskiego w Warszawie. Tworząc tę pracę, połączyłam manualne metody z cyfrowymi. Lineart rysowałam ołówkiem.
Dzięki temu moja kreska była lżejsza i bardziej swobodna. Po zeskanowaniu nakładałam kolory w komputerze. Poszczególne sceny różnią się od siebie paletą kolorystyczną. Chciałam w ten sposób rozróżnić miejsca, w których uczestnicy wyprawy się znajdują. Odróżnić skaliste, surowe zbocza od żyźniejszych dolin. Przy wyborze kolorów w wielu przypadkach kierowałam się opisem dostarczonym przez Ostrowskiego. Dysponował on wtedy tylko czarno-białą kliszą w aparacie i był świadomy, że nie będzie mógł w pełni oddać tego, co się dookoła nich działo. Wspomagał się opisami krajobrazów, zachwycając się czerwonymi odcieniami surowych gór w kontraście do zielonych obszarów Pampy. Chciałam umieścić tam pewne fachowe określenia, takie jak części wyposażenia czy wspinaczkową terminologię, żeby nie był to wyłącznie komiks przygodowy, ale zaznajamiał czytelnika z górskim światem i wnosił dodatkową wartość. Mam nadzieję, że dzięki tej książce, którą stworzyłam, rozbudzę w czytelniku ducha przygody. Wybrałam komiks, ponieważ ta gałąź sztuki zainteresowała mnie szczególnie w pracowni dyplomującej. Zafascynowałam się komiksem i tym, jakie możliwości przekazu daje. To, jak ważną staje się warstwa wizualna, co jest mi bardzo bliskie. Przełożyło się to także na podjęty przeze mnie temat pracy teoretycznej. Postanowiłam zgłębić go, badając podstawowe pojęcia, definicje czy jego początki. W przyszłości z pewnością ponownie będę sięgała zarówno po tę formę, jak i po górską tematykę.